Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj komentarz bieżący do wydarzeń we Francji, gdzie właśnie upadł rząd Michela Barniera. Tym razem nie obiecuję, że będzie krótki, chociaż się postaram, no ale niewątpliwie jest to czas, w którym warto zajmować się Francją, ponieważ wydarzyło się niezwykle wiele. Jakbyśmy sobie prześledzili to, co się wydarzyło w tym roku 2024 nad sekwaną, trochę w stylu w poprzednich odcinkach, to zobaczymy, że na początku tego roku, w styczniu, mieliśmy dymisję poprzedniej premier Elisabeth Borne, nowego premiera Gabriela Attala, który miał być nowym otwarciem dla Macrona. Tak też był wymyślony przez prezydenta. Kilkanaście dni później mieliśmy bardzo kontrowersyjną decyzję Rady Konstytucyjnej, która zdecydowała się usunąć kluczowe elementy ustawy ograniczającej imigrację, która została wcześniej przyjęta przez parlament, przez makronistów, centroprawicę i lepenistów. Później mieliśmy protesty rolników. Później mieliśmy wybory do Parlamentu Europejskiego, w których Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen wygrało z ponad dwukrotną przewagą nad listą Macrona. Później tym samym miało rekordowo wysoki wynik, pierwszy raz przekroczyli 30%. Później tego samego wieczoru Emmanuel Macron rozwiązał Zgromadzenie Narodowe, czyli francuski Sejm, w najszybszym konstytucyjnie możliwym terminie, doprowadzając do kolejnych wyborów. W tychże wyborach w pierwszej turze lepeniści znów jeszcze bardziej poprawili swój wynik mimo najwyższej frekwencji od lat 80., ale uzyskując wynik ponad 33%. Po drodze zresztą jeszcze doszło do kryzysu w centroprawicy golistowskiej, gdzie przewodniczący opowiedział się za sojuszem z Le Pen, a większość partii opowiedziała się przeciwko. No i doszło do rozłamu na łonie partii golistowskiej. W pierwszej turze lepeniści wygrali, w drugiej turze jednak przeciwko nim sojusz lewicy i centrum, który doprowadził do tego, że nikt nie miał większości. Lepeniści nie osiągnęli większości, ale także nie osiągnęła większość lewica. Nowy Front Ludowy złożony z 4 partii lewicowych ani nie osiągnął bynajmniej tej większości prezydent Macron. Następnie prezydent Macron, który bardzo przeciągał przez 2,5 miesiąca, Francja tak naprawdę nie miała od tejże drugiej tury wyborów normalnego rządu aż do 21 września. Rekordowo długi czas bez rządu po dymisji Gabriela Attala. Najdłużej od II wojny światowej Francja bez rządu. Po drodze Igrzyska Olimpijskie. Później wreszcie Michel Barnier we wrześniu. Pierwszy w Piątej Republice premier nie z pierwszej siły w Zgromadzeniu Narodowym, czyli właśnie we francuskim Sejmie. Teraz mamy rekordowo szybki upadek nowego rządu, mamy nieprzyjęcie budżetu przez parlament, mamy trzecią dymisję premiera w tym roku, a po drodze mieliśmy jeszcze, tak jak już wspomniałem, 3 tury wyborów i za każdym razem w tych 3 turach 3 porażki rządzących, w niej 3 porażki list prezydenta Macrona. Mieliśmy też legitymizację częściową Marine Le Pen, ponieważ pierwszy raz powstał rząd oparty na jej poparciu, a teraz mamy odwrócenie sytuacji, bo to po 2,5 miesiąca i rekordowo krótkim funkcjonowaniu rządu Barniera mamy pierwszy rząd z kolei obalony przez Marine Le Pen. Barnier był już 5. premierem Emmanuela Macrona i każdy kolejny premier urzęduje krócej. O ile pierwszy Edouard Philippe był ponad 3 lata, później mieliśmy Jeana Castexa, Elisabeth Borne, Gabriela Attala, teraz Michela Barniera, no to doszliśmy od poziomu ponad 3 lat do poziomu niecałych 3 miesięcy, więc już trudno będzie krócej, chociaż zawsze można. Wreszcie mamy pierwsze odwołanie premiera przez parlament od 1962 roku. Wszystko to pokazuje, że dzisiaj mamy kryzys instytucjonalny, kryzys polityczny, do którego dokładają się jeszcze problemy finansowe. Mówiłem o tym szerzej w poprzednim odcinku, ponieważ te sytuacje Wam sygnalizowałem, zapowiadałem. Mówiłem najpierw 2 tygodnie temu o procesie Marine Le Pen, o tym, że grozi jej więzienie i zakaz startu w kolejnych wyborach i że to może się przełożyć na rychły upadek rządu Michela Barniera. Następnie mówiłem w sobotę, że Francja wobec coraz głębszych problemów politycznych i finansowych ten upadek rządu Barniera jest prawdopodobny, no a teraz wreszcie ten
upadek rządu Barniera się naprawdę wydarzył. Także warto śledzić źródła, które mówią z wyprzedzeniem, informują o tym, co się dzieje na bieżąco, przewidują to, co prawdopodobnie się wydarzy, a nie które teraz z dnia na dzień, dopiero kiedy coś już się wydarzyło, to o tym mówią. Nie będę się powtarzał, więc pokrótce już i tak przypomniałem wszystkie najważniejsze rzeczy, które we francuskiej polityce się w tym roku wydarzyły. Zasadniczy problem instytucjonalny jest taki, że mimo że Piąta Republika stworzona przez generała de Gaulle'a w 1958 roku przez dekadę jako najbardziej trwały ustrój, który Francja miała od Wielkiej Rewolucji z 1789 roku, bardzo długo funkcjonowała sprawnie. Zazwyczaj rządził po prostu prezydent. Trzykrotnie mieliśmy sytuację, w której wybory parlamentarne wygrywała opcja przeciwna i ona wtedy de facto rządziła podczas koabitacji, część dzieląc się władzą z prezydentem, ale jednak premier był wtedy ważniejszy. A teraz mamy pierwszą sytuację, że nie mamy większości, ponieważ nieco upraszczając, w Zgromadzeniu Narodowym mamy 3 bloki i żadne 2 z tych bloków nie chcą ze sobą normalnie się dogadać. Co więcej, w ciągu ostatnich 5 miesięcy w zasadzie mieliśmy zabawne sytuacje, w których po kolei mieliśmy sojusze między każdą parą, ponieważ najpierw na początku lipca mieliśmy sojusz między Lewicą a obozem prezydenckim, którzy razem byli, przeciwko Marine Le Pen, przeciwko prawicy w drugiej turze wyborów parlamentarnych. Później we wrześniu mieliśmy sojusz taktyczny z kolei między Le Pen a Macronem, którzy wynegocjowali powołanie rządu mniejszościowego Michela Barniera, który stworzyli makroniści razem z centroprawicą, nie mając większości, ale przy założeniu, że Marine Le Pen nie doprowadzi do jego dymisji od razu. I teraz wreszcie mamy trzeci, ostatni możliwy matematycznie wariant, w którym to lewica i lepeniści przeciwko Macronowi i tym razem oni razem obalili rząd. Więc jak widać, Francja przećwiczyła już wszystkie warianty. Za każdym razem, co całkiem zabawne, najpierw lepeniści mówili, że wszyscy są przeciwko nim, system, centrum i lewica jak zawsze przeciwko patriotom. Później lewica o tym, że Macron i Le Pen są tak naprawdę jednymi tymi samymi sługami wielkiego kapitału, biznesu i tak dalej, którzy razem powołali rząd. Teraz wreszcie obóz Macrona o tym, że skrajna lewica i skrajna prawica razem przeciwko odpowiedzialnym rządom, razem przeciwko republice, ekstrema przeciwko odpowiedzialności politycznej i finansowej itd. Jest to dość zabawne, ale sytuacja jest naprawdę poważna. Choćby dlatego, że nie został przyjęty budżet, a do końca roku, jak nie trudno zauważyć, zostało już tylko kilka tygodni. Rząd Barniera, jak już mówiłem w poprzednich nagraniach, od początku był rządem mniejszościowym, i od początku był w tej trudnej sytuacji, że właśnie budżet będzie musiał na szybko przygotować. Sam premier Barnier, jak już mówiłem poprzednio, narzekał, że miał tylko 15 dni, żeby przygotować projekt budżetu. Chociaż prawda jest taka, że miał też później kilka miesięcy, powiedzmy 2 miesiące miał na to, żeby ten budżet negocjować z parlamentem. Więc to też nie jest tak, że miał 15 dni, to musiał, że tak powiem, dać ostateczną wersję. Ale jego sytuacja była od początku trudna, ponieważ musiał szukać oszczędności, ponieważ okazało się, że jest większy deficyt niż się spodziewano. Mówiłem znów o tym w poprzednim odcinku, o tym, że za prezydentury Macrona 7,5 roku ponad 1 bilion euro dodatkowego długu, ponad 40% wzrosło zadłużenie Francji w liczbach bezwzględnych, a względem PKB, to też znaczący wzrost, 100% PKB, teraz 113% PKB, deficyt ponad 6%, gdzie zakładany był 4,4, a ma być 6,2. Ale siłą rzeczy, chcąc szukać oszczędności, trzeba było je znaleźć w jakimś konkretnym miejscu i oto się to wszystko w dużej mierze rozbiło, ponieważ Michel Barnier musiał przedstawić taki projekt budżetu, który byłby akceptowalny i dla
tych 4 ugrupowań tworzących jego zaplecze parlamentarne, czyli 3 partii tworzących koalicję prezydencką i swojej własnej, czyli republikanów, centroprawicy postgolistowskiej, a także albo dla Marine Le Pen, albo ewentualnie dla socjalistów, jako tej najbardziej centrowej części koalicji lewicy. No ale nie udało się ostatecznie ani jedno, ani drugie. Negocjacje z Le Pen na tle budżetu, ale także pozostałych elementów polityki rządu trwały tak naprawdę od samego początku, od momentu powołania Barniera na premiera 3 miesiące temu, później przez kolejne 16 dni, kiedy Barnier był premierem, ale jeszcze nie było jego ministrów, co było bardzo dziwne i znów kolejna rekordowa sytuacja w Piątej Republice, że mamy premiera z nowego rządu, a ministrów ze starego, która była dość dziwna. No i tak naprawdę przez cały ten czas później przygotowania do expose premiera w parlamencie, później już prace nad konkretnymi ustawami, a przede wszystkim nad budżetem, cały czas w tle tego były negocjacje Michela Barniera z Marine Le Pen i te rozmowy tak naprawdę najpierw rozstrzygnęły o tym, że ten rząd powstał, a w końcu rozstrzygnęły o tym, że ten rząd upadł. No i czego Marine Le Pen żądała od Michela Barniera? Tak jak to już raportowałem wówczas na bieżąco, Marine Le Pen chciała ograniczenia imigracji. Marine Le Pen żądała, żeby rząd w pierwszych 3 miesiącach 2025 roku przedstawił ustawę, która by powtarzała treść ustawy, która była przyjęta pod koniec roku ubiegłego, a która następnie została uwalona przez Radę Konstytucyjną pod pozorem formalnych nieścisłości. O tym znów mówiłem wówczas szeroko w styczniu, kiedy to miało miejsce, i do materiału ze stycznia odsyłam. Ja te wcześniejsze materiały podlinkuję wszystkie w opisie tego filmu, żeby była jasność, żeby ten materiał tutaj nie miał 2 godziny, jakbym musiał mówić o wszystkim, co było wcześniej. Marine Le Pen chciała w skrócie ograniczenia imigracji i zasiłków dla imigrantów, zarówno legalnych, jak i nielegalnych, i ograniczenia imigracji jako takiej, ograniczenia dostępu do obywatelstwa i kilku innych działań. Marine Le Pen chciała zmiany ordynacji z JOW-ów z 2 turami, które od dekad utrudniają bardzo życie jej partii, najpierw Frontowi, dzisiaj Zjednoczeniu Narodowemu, na ordynację proporcjonalną, która pomogłaby jej zdobyć większość. Marine Le Pen wreszcie chciała, żeby działania rządu, jak to ładnie ujmowała, nie uderzały w siłę nabywczą klas ludowych i klasy średniej. No i w kontekście budżetu konkretne żądania Marine Le Pen, które Michel Barnier zaczął przyjmować, kiedy na ostatniej prostej zorientował się, że ona nie blefuje i że rzeczywiście może obalić ten rząd, co się rzeczywiście ostatecznie, jak wiemy, wydarzyło. To była po pierwsze kwestia podatku od elektryczności, który Michel Barnier po poniedziałkowym w zeszłym tygodniu 25 listopada spotkaniu z Marine Le Pen po 3 dniach ogłosił, że rzeczywiście się z podwyższenia podatku od elektryczności wycofa. Powiedział również, że powołał specjalny zespół pod przewodnictwem profesora Perrineau, który ma rozważyć możliwości wprowadzenia ordynacji proporcjonalnej w wyborach parlamentarnych, przynajmniej częściowego. Wreszcie następnie Michel Barnier powiedział, że ograniczy wydatki na darmową opiekę medyczną dla nielegalnych imigrantów i że w przyszłym roku będzie również chciał zreformować tę opiekę, tak żeby ograniczyć pakiet usług, które nielegalni imigranci mogą we Francji uzyskać. To brzmi absurdalnie, no ale tak to we Francji funkcjonuje. Rzeczywiście nielegalni imigranci mogą ileś usług medycznych dostać po prostu za darmo, za pieniądze francuskiego podatnika. No, natomiast Marine Le Pen
powiedziała, że z jednej strony ogłosiła swój duży sukces, przede wszystkim jeśli chodzi o ten podatek od elektryczności, ale także powiedziała, że jest to za mało. No, bo jak nie trudno zauważyć, te kwestie kluczowe imigracyjne czy ordynacji wyborczej zostały przez Barniera przesunięte na początek kolejnego roku, co by oznaczało, że najpierw Marine Le Pen musiałaby zaakceptować budżet, a później ona dostałaby w zamian to, na czym jej bardzo zależało. Więc zażądała więcej. Więc zażądała w niedzielę, żeby Barnier wycofał się także z obniżenia o 5% refundacji leków i żeby Barnier wycofał się z podwyższenia wysokości emerytur o wartość inflacji dopiero od 1 lipca, a nie od 1 stycznia najbliższego roku. Barnier rzeczywiście w poniedziałek wycofał się z tego pierwszego, wycofał się z ograniczenia refundacji leków i co więcej publicznie przyznał, co było pewnym precedensem w komunikacie, że tę decyzję podjął po rozmowie telefonicznej z panią Marine Le Pen, szefową klubu Zjednoczenia Narodowego. No, co było dużym takim właśnie symbolicznym sukcesem w ramach dediabolizacji, ponieważ pierwszy raz premier Francji przyznał, że tak ważną sprawę podjął pod wpływem przewodniczącej, przywódczyni Zjednoczenia Narodowego, dawnego Frontu Narodowego, który przez dekady był absolutnie izolowany. Było to takie symboliczne zwycięstwo, które Barnier liczył, że Marine Le Pen, dążącą do dediabolizacji, zadowoli i w związku z tym pozwoli ono na przyjęcie budżetu. Natomiast nie kiedy Marine Le Pen powiedziała, że jeszcze oprócz tego chce również tej kwestii waloryzacji emerytur, to on powiedział, że nie, że to już zbyt wiele, że muszą być jakieś oszczędności w budżecie. Marine Le Pen natomiast, mimo tego, że Michel Barnier, ale także prezydent Macron zakładali, że ona raczej blefuje, że nie odważy się doprowadzić do upadku rządu, Marine Le Pen okazała się wcale nie blefować i do tego obalenia rządu doprowadziła. A to obalenie rządu wiązało się bezpośrednio z przyjęciem budżetu, ponieważ premier Barnier, wiedząc, że w normalnym trybie nie będzie mógł po prostu uzyskać większości dla budżetu, zdecydował się połączyć tę sprawę z zaufaniem dla swojego rządu poprzez artykuł 49.3 Konstytucji, o którym już tu wielokrotnie też była mowa, który oznacza, że dana ustawa zostaje uznana za przyjętą, o ile natychmiast w Zgromadzeniu Narodowym nie pojawi się wniosek o dymisję rządu i nie zostanie on przyjęty przez większość zgromadzenia. Nigdy wcześniej do tej pory w ramach tego artykułu nie doszło do obalenia rządu. Po 66 latach, odkąd Konstytucja Piątej Republiki weszła w życie i po tym, jak wielokrotnie kolejne rządy stosowały artykuł 49.3 i zawsze do tej pory kończyło się tak, że rząd nie był obalany, no to teraz pierwszy raz rzeczywiście ten artykuł nie przyniósł sukcesu, co jest też bardzo ciekawym instytucjonalnie precedensem, ponieważ pierwszy raz 49.3 nie zadziałało, pierwszy raz rząd realnie został obalony, w związku z czym ustawa nie została przyjęta, co więcej była to ustawa budżetowa, konkretnie pierwsza z dwóch części budżetu, ponieważ mamy tak zwany budżet bezpieczeństwa socjalnego i następnie budżet państwa, które razem składają się na wydatki państwa. Ten drugi miał być planowo zaproponowany przez rząd Barniera za 2 tygodnie, no ale w tej sytuacji nie zostanie. No i tutaj mieliśmy dyskusję jeszcze przed tym, jak Barnier się na to zdecydował. Spekulacje, czy może Barnier zamiast podejmować takie ryzyko, jak tak naprawdę wystawienie się na to, że zostanie obalony, nie powinien po prostu poddać pod głosowanie budżetu, no i następnie po tym, jak parlament by odrzucił ten budżet, zastosować przewidzianą w prawie procedurę, czyli
zaproponować parlamentowi prowizoryczne przyjęcie budżetu z poprzedniego roku, po to, żeby Francja mogła funkcjonować, żeby administracja publiczna mogła funkcjonować, co Le Pen zapowiedziała, że na to się zgodzi, a następnie kontynuować negocjacje na temat zastępczego przyjęcia budżetu na 25 rok normalnego w kolejnym, dalszym terminie. No, natomiast Barnier zdecydował się zaryzykować, zdecydował się sprawdzić, czy Le Pen nie blefuje, ponieważ chciał mieć przyjęty normalnie budżet. No i okazało się, że Le Pen nie blefowała. I to jest porażka Michela Barniera. W ogóle to jest ciekawe, ponieważ Michel Barnier jest politykiem, który ma gigantyczne doświadczenie, tak? To było wielokrotnie podkreślane, dlatego prezydent Macron go wskazał. Facet ma 73 lata. Był 4 razy ministrem w 4 różnych resortach. Był 2 razy komisarzem unijnym. W ogóle swoją karierę zaczął bardzo wcześnie, bo już jako 22-latek był najpierw członkiem gabinetu politycznego ministra, był radnym, był posłem, był senatorem, był europosłem. Tak jak mówiłem, był 4 razy ministrem, 2 razy komisarzem, negocjował Brexit z ramienia Unii Europejskiej. No, całe życie, jedni by powiedzieli takiego aparatczyka, inni bardzo doświadczonego polityka, całe życie też związane z właśnie tą golistowską centroprawicą i rzeczywiście Michel Barnier zaangażował się w politykę jeszcze za życia prezydenta de Gaulle'a. No, do golistowskiej młodzieżówki się zapisał jako nastolatek, kiedy de Gaulle był jeszcze prezydentem. No, wydawałoby się, że jest to człowiek stworzony do tego, żeby być takim właśnie premierem kompromisu, który wynegocjuje to, żeby w tej bardzo trudnej sytuacji jakoś Francją zarządzać, czy też przynajmniej administrować, a także, że będzie to polityk, który mógłby przeprowadzić, to zresztą o tym mówiła Le Pen, kiedy było exposé Barniera, debata nad nim, że ze względu na wiek, ze względu na to, że no, nie ma późniejszej przyszłości, wiadomo, że to jest ostatnie stanowisko polityczne w jego życiu, no czy nie jest tak, że Barnier mógłby przeprowadzić właśnie on trudne reformy we Francji, prawda? No sam Barnier przecież jak startował na prezydenta w 2021 roku, to mówił chociażby o znaczącym ograniczeniu imigracji. Część programu Le Pen skopiował tak naprawdę do swojego własnego programu prezydenckiego, tak? Więc to było bardzo ciekawe, no ale wydaje się, że ten potencjał nie został przez Barniera wykorzystany, tak? Jak poczytamy sobie we francuskich mediach, to bardzo wielu polityków, i to zarówno prawicy, jak i lewicy, było rozczarowanych Barnierem jako człowiekiem, tak? Na przykład tym, że on zaprasza ich owszem do ich innego KPRM-u, do hotelu Matignon, siedziby premiera, no ale w gruncie rzeczy snuje bardzo wiele jakichś takich dygresyjnych opowieści o tym, jak 30 lat temu zorganizował zimowe igrzyska olimpijskie w swoim regionie, albo o tym właśnie, jak był kiedyś ministrem rolnictwa, albo o tym, że jego rodzina ma krewnych, którzy są na Martynice i w związku z tym bardzo dobrze zna problemy Francuzów w departamentach zamorskich, bo rzeczywiście Barnier wielokrotnie, to było charakterystyczne w tych różnych wystąpieniach, mówił, że Francuzi, którzy żyją w europejskiej części Francji, ale także Francuzi żyjący w departamentach zamorskich, zawsze podkreślał to i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, sprawiał wrażenie takiego, no może nie prezydenta Bidena aż, ale no takiego właśnie nie takiego super doświadczonego negocjatora, który zjadł zęby na najróżniejszych trudnych tematach i znajdzie kompromis, który będzie akceptowalny, tylko raczej takiego coraz bardziej snującego się w obłokach starszego pana, który był bardzo miły, kulturalny, grzeczny i tak dalej, ale raz, że nie do końca ogarniał i był dobry właśnie w tych trudnych bardzo rozmowach. Z jednej strony z Le Pen, z drugiej strony z obozem samego Macrona, który też jest wewnętrznie podzielony, który jest sfrustrowany w dużej mierze tą sytuacją, bo przecież ich szef zaryzykował
ich własnym przetrwaniem i no nie przyniosło im to dobrych rezultatów. Im jako posłom, których on traktuje jako mięso armatnie, czy im jako ministrom. Duża część ich kolegów straciła mandaty, straciła perspektywy. W dodatku Macronowi się przecież skończy kadencja za 2,5 roku. Oni się wszyscy zastanawiają, co dalej, jak przetrwać w tej trudnej sytuacji. Są najróżniejsze podziały. Z trzeciej strony Barnier próbował też nawiązać jakieś relacje choćby z częścią lewicy, tak? Po to zrobił ministrem sprawiedliwości byłego socjalistę Didiera Migaud. Próbował nawiązać relacje z partią socjalistyczną, no, z politykami, której też się przez wiele lat zna, jako że jest człowiekiem par excellence z tych politycznych elit francuskich, jakkolwiek z tej bardziej konserwatywnej części i rzeczywiście od samego początku lewica mu to wypominała, tak, że na przykład Barnier jako młody poseł głosował przeciwko depenalizacji homoseksualizmu w latach 80. I tak dalej, i tak dalej. No, generalnie Michel Barnier raz, że się nie sprawdził, jeśli chodzi o te negocjacje, dwa, to mu zarzucają niektórzy, na przykład znany konstytucjonalista i komentator Benjamin Morel, że Michel Barnier starał się raczej pozyskać dla siebie opinię publiczną, przedstawiając siebie jako właśnie tego odpowiedzialnego męża stanu, który bierze na swoje barki to trudne zadanie, ale w tej sytuacji, prawda, Francuzi muszą mu zaufać, że on tutaj te trudne, bolesne wyrzeczenia przeprowadzi dla interesu narodu i tak dalej, że tutaj no, niektórzy nabałaganili, on przyszedł zrobić porządek i wszystkim nam to wyjdzie na dobre, ale nie możemy się oszukiwać, sytuacja jest trudna. Starał się przedstawić siebie właśnie jako kogoś będącego w kontraście do tych politykierów z prawa i z lewa, tych ekstremistów. No to tutaj raczej Michel Barnier tym pomysłem, że będzie wywierał presję na opinię publiczną, a opinia publiczna wywrze presję na polityków, chociażby pod koniec, kiedy straszył kryzysem finansowym, to o czym mówiłem w poprzednim nagraniu, straszył, że będziemy jak Grecja, że Francja ma ogromne długi, że jeżeli nie będzie budżetu, to doprowadzi to do poważnej gospodarczej burzy, która odbije się na sytuacji przeciętnego Francuza i tak dalej, i tak dalej. No, wszystko to Michelowi Barnierowi nie wyszło na dobre. Morel zwracał na to uwagę, bo on powinien w pierwszej kolejności negocjować z posłami. A negocjowanie z posłami za pośrednictwem opinii publicznej jest o tyle ryzykowne, że i to bardzo dobrze widzieliśmy w tej sytuacji, i na tym Barnier się przejechał, że na końcu posłowie zarówno lepenistów, jak i socjalistów, czyli tych dwóch, powiedzmy, ścieżek ucieczki, które Barnier miał, no, trzymali się swojego własnego elektoratu, tak? Nie na ogólnych nastrojów opinii publicznej, tylko swojego własnego elektoratu w pierwszej kolejności, a zwłaszcza swojego bazowego elektoratu. No i co im mówił bazowy elektorat? Bazowy elektorat w sytuacji polaryzacji, jaką mamy dzisiaj bardzo silną we Francji, i nie tylko we Francji, jak wiemy, w Polsce, w Ameryce i tak dalej, no nie chciał kompromisów, wyrzeczeń, takich centrowych rozwiązań, nie. Elektorat prawicowy chciał krwi, zwłaszcza ten elektorat lepenistowski. Elektorat lewicowy też chciał krwi. Jedni i drudzy chcieli po prostu wywrócić rząd. Jedni i drudzy się z tym rządem nie identyfikowali. Lewicowcy od początku się z nim nie identyfikowali, a cierpliwość wyborcy lepenistowskiego się bardzo szybko wyczerpała. W gruncie rzeczy Michel Barnier zaledwie po kilku tygodniach już zaczął tracić tę początkową sympatię części wyborców lepenistowskich, którą miał. Więc tutaj się to Barnierowi nie udało. Trochę też wydaje się, że to rzeczywiście jest polityk trochę z innej epoki, polityk taki właśnie gabinetowy, polityk, który starał się zaimponować Francuzom, zarówno społeczeństwu, jak i tym parlamentarzystom, z którymi negocjował, rzeczami, które właśnie no, są dzisiaj trochę przestarzałe, tak? Pewną taką formą, pewną taką statecznością, tylko to dzisiaj nie jest w cenie, tak? Dzisiaj w cenie było z jednej strony to, że Le Pen chciała twardych konkretów, które mogłaby po pierwsze uznać za swój sukces realny, po drugie, które mogłaby sprzedać swojemu elektoratowi, tak? Ona od początku mówiła i wydaje się, że mówiła to na poważnie, tak? Że no ona, jeżeli ten rząd ma potrwać dłużej niż kilka miesięcy, to ona chce konkretów, które będą uzasadniały to poparcie, tak? Nie symbolicznych kwestii. Oczywiście to miło, że
premier będzie ją traktował tak jak przedstawicielkę innych partii, nie jako trendowatą, no ale wydaje się, że Le Pen właśnie nie wystarczyło to takie obłaskawianie. Ona ostatecznie wybrała nie po prostu bycie głaskaną po głowie jako wcale nie taka radykalna i niebezpieczna polityk, tylko normalna szefowa dużego klubu parlamentarnego, tylko właśnie jako polityk, która ma dostarczyć swoim wyborcom twarde konkrety. To było zresztą całkiem ciekawe, jak Michel Barnier próbował zwracać się bezpośrednio do wyborców Le Pen, tak? Marine bardzo dużo mówi o tych 11 milionach Francuzów, którzy zagłosowali na nas w tych wyborach, których trzeba szanować i nas, bo my ich reprezentujemy. No a Michel Barnier mówił, no to ja wczoraj, a czy Marine Le Pen sama szanuje swoich wyborców, jeżeli teraz rząd, który może częściowo zrealizować ich postulaty, chce razem, ramię w ramię ze skrajną lewicą obalić. To jest w ogóle ciekawe, jak Michel Barnier w ostatnich tygodniach konsekwentnie mówił o Mélenchonie, o Francji Niepokornej, jego partii, skrajna lewica, obrońcy terrorystów, bardzo tak ostro. A o Marine Le Pen ani razu nie powiedział skrajna prawica, prawda? Co było przez dekady absolutnym standardem, tak? Że jej ojciec i ona sama skrajna prawica, skrajna prawica, skrajna prawica, prawda? No to samo w sobie jest pewne przełamywanie tej izolacji. No tylko Marine Le Pen to przełamywanie izolacji nie wystarczało. To było, wydaje się, to podstawowe założenie Macrona i Barniera, że Le Pen tak zależy na dediabolizacji i na tym, żeby być postrzeganym, żeby uzyskać ten status normalnego partnera, z którym można negocjować ustawy, budżet, rząd, że ona dla utrzymania tego statusu będzie gotowa na daleko idące kompromisy, tak? Zwłaszcza, że no, trochę kilka jej postulatów zostało zrealizowanych, zwłaszcza w tych kwestiach właśnie typu elektryczność. Duża część z tych, na których jej najbardziej zależało, czyli właśnie ordynacja wyborcza czy imigracja, to zostało przesunięte na późniejszy rok, no ale pewne tam symboliczne działania zostały wykonane. Barnier starał się przekonać Le Pen, że sprawa jest w załatwianiu, prawda, że tutaj zespół powoła do spraw ordynacji, a w sprawie imigracji, no to na razie obciął budżet darmowej opieki medycznej dla nielegalnych imigrantów o 15%, o 200 milionów euro, no a później pójdą kolejne działania w przyszłym roku, ale najpierw ten budżet musimy przyjąć, no i Le Pen to nie wystarczyło. I to jest ciekawe, ponieważ Le Pen z jednej strony postanowiła zachować tę swoją rolę tego właśnie Trybuna Ludowego, który będzie w kontrze do systemu, prawda, który obali rząd, który nie będzie też chciał ponosić bezpośredniej odpowiedzialności za budżet i wydaje się, że to jest jej podstawowa kalkulacja w sytuacji, w której po prostu większość Francuzów subiektywnie odczuwa swoją sytuację jako złą. To jest ciekawe, ponieważ tutaj nie jest oczywiste, kto na tej sytuacji straci. Paradoks polega na tym, że na przykład w nowym budżecie, który nie wejdzie w życie, były pewne dodatkowe świadczenia dla rolników. No i część organizacji rolniczych protestowała przeciwko obaleniu rządu, no obawiając się, że teraz te rzeczy stracą. Z drugiej strony jednak jak popatrzymy sobie generalnie na sondaże, chociażby IFOP-u, no to widzimy, że generalnie raczej tego typu grupy zawodowe en bloc na szerszą skalę, no raczej jak najbardziej były za obaleniem Barniera, tak? A zwłaszcza już za obaleniem Barniera robotnicy, pracownicy fizyczni, rzemieślnicy, słabiej zarabiający i tak dalej, ludność wiejska także, czyli ta baza wyborcza Le Pen, o którą ona częściowo rywalizuje z lewicą, która ją oskarżała właśnie o to, że ona poszła na układy z liberalnym Macronem i tak dalej. Z drugiej strony ci, którzy mogą zyskać na tym, jeżeli będziemy mieli budżet z przyszłego roku, z zeszłego roku,
obowiązujący nadal, no to będą emeryci, którzy będą mieli podwyższone o inflację wysokość swoich świadczeń, mimo tego, że oni akurat byli przeciwko w większości obaleniu rządu Barniera, ponieważ oni są tradycyjnie emeryci elektoratem właśnie centroprawicy i Macrona i oni obawiają się zawsze właśnie stabilności. I ta narracja Barniera, skądinąd też człowieka z ich pokolenia, o stabilności politycznej, stabilności instytucjonalnej, stabilności finansowej, do nich to najbardziej przemawia. To jest pewien paradoks, tak? To nie jest takie proste, że każdy tutaj zgodnie ze swoim takim zawodowo-socjologicznie pojętym interesem ekonomicznym był. Oczywiście mówimy tutaj o pewnym uproszczeniu, o grupach zawodowych, których na przykład 60 kilka procent jest za, 30 kilka procent przeciw. To oczywiście nie jest nigdy 95% za czy 5% przeciw, ale no jednak pewne wyraźne trendy społeczne są, tak? I Marine Le Pen chciała właśnie zachować tę rolę Trybuna Ludowego. Marine Le Pen chciała też, wydaje się, trochę mieć ciastko i zjeść ciastko, to znaczy częściowo się zdediabolizować przez te kilka miesięcy poprzez fakt, że premier z nią negocjuje, że powołano rząd po rozmowach z nią, ale z drugiej strony teraz pokazać à rebours, że ona jest cały czas zdolna do tego, żeby rząd obalić, że ona jest cały czas w kontrze do systemu, prawda? Że ona cały czas woli być po stronie tych właśnie słabiej zarabiających, po stronie tej swojej socjalno-ludowej bazy, nawet jeżeli teraz rozzłości dużą część tej takiej bardziej konserwatywnej części elit czy mieszczaństwa, którzy często sprzyjali Michelowi Barnierowi, chociaż też oczywiście nie wszyscy, ale z drugiej strony, no i pokazać na przyszłość, i to jest myślę kluczowe, że każdy, kto będzie w przyszłości z Marine Le Pen negocjował powstanie rządu, a Marine Le Pen na pewno zakłada, że takie sytuacje będą się powtarzać, musi mieć przekonanie, że ona nie blefuje. Że ona nie blefuje, jak grozi odwołaniem rządu i w związku z tym na przyszłość jej żądania, jakie by one nie były, będą brane na poważnie. No i to jest bardzo ciekawe. Mamy tutaj też oczywiście w tle kwestię sądu, tak? Kwestię tego, że 31 marca Marine Le Pen usłyszy wyrok, usłyszy to, czy będzie miała ograniczoną wolność i czy będzie wykluczone ze startu w kolejnych wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Czy generalnie nie będzie mogło ubiegać się o funkcje publiczne przez kolejne 5 lat. Ona to nazywa tym żądaniem dla niej politycznej kary śmierci. O tym mówiłem szerzej w tym nagraniu niecałe 2 tygodnie temu. No i tutaj Marine Le Pen też wydaje się właśnie chce zalicytować w górę, chce wywrzeć presję na, no nie czarujmy się, polityków i sędziów, którzy no wiadomo, no, ani nie jest to też takie proste, że sędziowie po prostu wykonują rozkazy polityków, ale też oczywiste jest, że sędziowie też są ludźmi, mają swoje koneksje, tak? 65% Francuzów nie uważa, żeby wymiar sprawiedliwości był niezależny, tylko 35% uważa, że jest niezależny. No Marine Le Pen chce społecznej presji na sędziów, żeby jej nie skazywali, tak? I tutaj wydaje, i politycznej, tak? I tutaj z jednej strony to, że teraz wyrok na nią ona byłaby w stanie przedstawić jako zemstę za to, że właśnie ocaliła Francuzów przed okrutnym budżetem, ocaliła Francuzów przed niesprawiedliwością i system się na nim mści. Z drugiej strony to po prostu też odwraca uwagę od jej procesu i jej problemów prawnych i stawia ją nie w roli tej oskarżonej, która musi się tłumaczyć, że wcale nie defraudowała środków publicznych, ale tej, która właśnie zdecydowała o przetrwaniu rządu. Ona zresztą symbolicznie pokazała Barnierowi kciuk w dół, prawda, w Zgromadzeniu Narodowym, chcąc właśnie się pokazać jako no zapozować, mówiłem o Trybunie Ludowym, a tutaj wręcz jak ten cesarz, prawda, który dawał, nie udzielił prawa łaski Barnierowi, prawda, ona bardzo chciała być tym właśnie i rzeczywiście realnie politycznie była tą osobą, która zdecydowała o losie tego rządu. Wreszcie także no, Marine Le Pen stopniowo kolejni politycy w ostatnich tygodniach występowali publicznie
z odmiennych opcji, mówiąc o tym, że ona nie powinna być wykluczona z wyborów. Gérald Darmanin, poprzedni minister spraw wewnętrznych, ale także Jean-Pierre Chevènement, lewicowy suwerenista, dawny kandydat na prezydenta, minister edukacji, spraw wewnętrznych, obrony narodowej, bardzo ważna postać, doradca Macrona dzisiaj, mówił publicznie o tym, że Marine Le Pen doświadcza niesprawiedliwego prześladowania przez wymiar sprawiedliwości. Tak? To samo w sobie pokazuje pewną dediabolizację. No i to jest, wydaje mi się, właśnie jej celem. Tak? Ona chciała pokazać, że ona w ramach tych szeroko pojętych negocjacji z szeroko pojętym establishmentem francuskim, że jej nie zadrży ręka, że jest gotowa używać tej swojej, w tym wypadku ostatecznej, takiej atomowej broni, czyli właśnie niszczenia rządu, doprowadzenia do jego dymisji. To jest ciekawe, ponieważ tutaj ta część centroprawicy, która no, tworzyła częściowo ten rząd, chociażby minister spraw wewnętrznych Bruno Retailleau, o którym mówiłem, no, jak na francuskie standardy, polityk wyjątkowo konserwatywny, będący twarzą tej prawej flanki rządu, który jednocześnie miał swoją wyraźną też lewą flankę, o czym też trzeba pamiętać. No, Bruno Retailleau był ewidentnie wściekły teraz na Marine Le Pen. Tak? Mówił o tym, że nastąpiła melanchonizacja Marine Le Pen, która ramię w ramię ze skrajną lewicą obala rząd i nie pozwala mu, po zaledwie 2,5 miesiąca odbiera mu szansę, żeby właśnie przeprowadził reformy w sprawie imigracji, w sprawie ochrony porządku publicznego i tak dalej. No i tutaj rzeczywiście lewica pod tym względem triumfuje. Tak jest mnóstwo komentarzy w lewicowych mediach czy w mediach społecznościowych lewicowców, że no to Bruno Retailleau, jak będziesz wychodził z ministerstwa, nie zapomnij skasić światła, prawda? Jedna rzecz, która cieszy, Bruno Retailleau nie będzie już ministrem spraw wewnętrznych, tak? No i część centroprawicy, część prawicy także ma Le Pen za złe. Ci, którzy uważali, że taktycznie lepiej jest dać Barnierowi jeszcze kilka miesięcy, bo może dzięki temu uda się od niego więcej wyszarpać, właśnie na przykład w sprawie imigracji, tak? Że teraz i tak rząd będzie musiał jakiś być, nie będzie nowych wyborów, że nowe wybory parlamentarne mogą być najszybciej w lipcu, ze względu na to, że musi minąć rok od poprzedniego rozwiązania Zgromadzenia Narodowego, więc obalenie Barniera już teraz no, oznacza ryzyko po prostu, że będzie powołany tym razem rząd lewicowy, prawda? Że Macron spróbuje kompromisu w drugą stronę, albo będzie powołany rząd technokratyczny, w którym nie będzie żadnego prawicowego ministra, z którym będzie można tego typu tematy wynegocjować. No, z drugiej strony Marine Le Pen kalkuluje, wydaje się tak, że ona nie chce przede wszystkim ponosić odpowiedzialności w oczach społeczeństwa, w oczach swojego elektoratu za sytuację gospodarczą, a na pewno byłaby bez przerwy młotkowana przez lewicę i obarczana, że wszystko co złego się dzieje to jest wina tego, że Marine Le Pen przyjęła budżet, gdyby przyjęła budżet Barniera. Tutaj zresztą widać pewną demagogię z obu stron, tak? Tak naprawdę to nie jest tak, że ten budżet w gruncie rzeczy nie zawierał właśnie jakichś rewolucyjnych aż tak zmian w jedną czy drugą stronę, tak? Mieliśmy tam pewne podwyżki podatków i pewne oszczędności, ale to nie była żadna rewolucja, tak? No, problemy finansowe Francji są znacznie głębsze niż ten czy inny budżet. I tutaj to niezadowolenie społeczne też jest znacznie głębsze niż ten czy inny budżet, czy ten czy inny rząd, tak? Barnier trochę stał się takim kozłem ofiarnym, chociaż z drugiej strony sam też oczywiście no, nie zaproponował aż tak głębokich zmian, na które chociażby Le Pen liczyła, tak? Ona mu miała właśnie za złe, że na przykład mógł drastycznie ograniczyć kwestię świadczeń dla imigrantów, że mógł zaproponować, ona też to ciekawe, bo to nie jest tak, że ona jest taką powiedzmy typową socjalistką, można by powiedzieć, tak? Bo taką, albo jakby niektórzy złośliwie powiedzieli, narodową socjalistką. Też na przykład mówi o tym, że trzeba, że nie można przerzucać, że można zwiększać obciążeń fiskalnych na francuskich firmach, zwłaszcza małych i średnich firmach. Protestowała, to była też jeden z jej zarzutów wobec Barniera, że chce podwyższyć koszty pracodawcy, obciążając dodatkowo właśnie również francuskie małe i średnie firmy, że Barnier
nie proponuje ograniczenia wydatków na instytucje państwa, ograniczenia, jak ona to nazywała, kosztów życia państwa, gdzie no chodzi o różne takie biurokratyczne instytucje, które, no nie czarujmy się, no są też często zdominowane przez środowiska lewicowe, tak? No i pod tym względem tutaj Marine Le Pen chciałaby również ciąć wydatki poprzez właśnie ograniczenie biurokracji, czy likwidację części instytucji, które uważa za zbędne. Wśród tych różnych propozycji z jej strony ograniczenia deficytu, no była też chociażby zmniejszenie składki Francji do Unii Europejskiej, na co oczywiście Barnier jako znany zwolennik integracji unijnej absolutnie się nie chciał zgodzić. W każdym razie wydawało się, że rzeczywiście dla Marine Le Pen najprostszym scenariuszem będzie pozwolić Barnierowi porządzić mniej więcej pół roku, a później obalić jego rząd. Sam też tak obstawiałem, że tak będzie. Obstawiałem, że Barnier upadnie po kilku miesiącach, ale myślałem, że bardziej po 6-7, a nie po 2,5. No ale tutaj Marine Le Pen wybrała ten scenariusz zapewne ze względu na groźbę więzienia i groźbę wykluczenia z wyborów, która teraz nad nią wisi, a także ze względu na to zapewne jak jednak niewielkim stopniu Barnier chciał iść na ustępstwo wobec niej. Trochę chciał, ale w mniejszym niż ona na to liczyła, no ale też wreszcie po prostu tak oceniła nastroje swojego własnego elektoratu, tak, że sam jej własny elektorat jest niecierpliwy i w większości nie wybaczyłby jej. Być może, a przynajmniej ona się tego obawiała, że mogłaby nastąpić demobilizacja jej elektoratu, gdyby zagłosowała za budżetem i gdyby była oskarżana o współodpowiedzialność za sytuację gospodarczą, która niezależnie prawdopodobnie od tego, co byłaby w budżecie, w subiektywnym przekonaniu Francuzów i tak jest i będzie odbierana jako zła. A wszelkie rzeczy, które ona mogła uzyskać, wyszarpać od Barniera, by tego prawdopodobnie nie zmieniły, nie sprawiłyby, żeby jej elektorat odbierał ten budżet jako wystarczająco pozytywny, tak? No tutaj oczywiście wiele rzeczy się na to nałożyło, także ta jeszcze gorsza sytuacja budżetu niż się spodziewano, także swoją rolę na pewno odegrała. Natomiast no, z drugiej strony kosztem dla Marine Le Pen, tak jak mówiłem, jest to, że ta część ludzi lepiej sytuowanych, ta część również ludzi mediów, których ona starała, ale także po prostu polityków właśnie obozu, szeroko pojętego dawnego obozu golistowskiego, no Marine Le Pen starała się pozyskać w ostatnim czasie, tak, przedstawiając się chociażby jako właśnie bardziej umiarkowana gospodarczo niż lewica, jako pragmatyczka, ale także jako właśnie ta zapora przed skrajną lewicą, jako gospodarcza patriotka, która właśnie dla francuskich firm to będzie dobra. No, tutaj na pewno Marine Le Pen no, musi się liczyć z tym, że teraz chociażby, co bardzo emblematyczne, dziennik Le Figaro ją ostro krytykuje. Na stronie Le Figaro, zresztą w sądzie, w której kilkadziesiąt tysięcy użytkowników głosowało, 77% nie popiera decyzji Marine Le Pen, by zagłosować za dymisją rządu. Kolejni komentatorzy, dziennikarze ją za to potępiają, że tutaj, prawda, ramię w ramię ze skrajną lewicą, zamiast przesuwać stopniowo w prawicowym kierunku, ale odpowiedzialnie politykę państwa. No, co ciekawe, na przykład Emmanuel de Villiers, czyli brat Philippa de Villiers, napisał, że ojciec Marine Le Pen nigdy nie zagłosowałby razem ze skrajną lewicą za dymisją jakiegokolwiek rządu ze względu na honor. No, to jest całkiem ciekawe, ponieważ ona oczywiście by powiedziała, że to oni przez lata ją izolowali, a teraz ją rozliczają, że ona zdradza prawicę, prawda? Więc tutaj ten rachunek krzywd jest bardzo, bardzo długi. O tym zresztą również, o tych relacjach między golistami a lepenistami pisałem oczywiście w swojej książce, którą tradycyjnie polecam, jeżeli kogoś interesuje temat właśnie Francji, Marine Le Pen zwłaszcza, ona jako człowiek, ona jako polityk, jej ojciec jako człowiek i polityk, historia frontu i zjednoczenia narodowego, ich program, ich ideologia, ich wady, ich zalety, bez demonizacji, bez diabolizacji, ale także bez idealizacji, z pisaniem o tym, co w nich dobre, co w nich złe, o różnych brudach, ale
ale także bez robienia z nich tanich demonów. Serdecznie polecam, jedyna taka książka po polsku. Co dalej? Bo to pytanie się oczywiście pojawia i na końcu wypada sobie na nie odpowiedzieć. Jeśli po pierwsze mamy prostszą tak naprawdę paradoksalnie kwestię, co dalej z budżetem, to znaczy w tej sytuacji jak już będziemy mieli nowy rząd, no to nowy rząd będzie zapewne zgłaszał wniosek o to, żeby przyjąć na przyszły rok, przynajmniej czasowo, budżet z zeszłego roku, żeby od 1 stycznia państwo francuskie miało pieniądze. No i takie prawo zapewne zostanie przyjęte, bo Le Pen mówiła, że jest gotowa za nim zagłosować. Równolegle będą negocjacje na temat normalnego budżetu na przyszły rok. No i tutaj już będzie potrzebny zapewne jakiś trudny kompromis. Zobaczymy jeszcze między jakimi siłami, do czego zaraz przejdę. No, teoretycznie, jeżeli by było tak, że nie udałoby się przyjąć nawet tej specjalnej ustawy o wydatkach publicznych, pozwalającej kontynuować wydatki na podstawie budżetu tegorocznego, czy z perspektywy kolejnego roku zeszłorocznego, no to wtedy teoretycznie można by też sobie wyobrazić, że prezydent Macron używa artykułu 16 Konstytucji, że prezydent Macron przejmuje władzę dyktatorską i oktrojuje, narzuca budżet, a następnie się z tego wycofuje. Tak? To nie jest już tylko political fiction. Le Monde, drugi najważniejszy obok Le Figaro, z kolei bardziej centrolewicowy dziennik, o tym też pisze, że taka opcja jest na stole, chociaż no raczej jest oczywiście mało prawdopodobna, no ale można ją też teoretycznie brać pod uwagę w ostateczności, że prezydent po prostu narzuci budżet. Taką sytuację mieliśmy do tej pory raz. W 1961 roku, znaczy raz mieliśmy sytuację, że prezydent przyjął władzę dyktatorską. Jeśli chodzi o władzę wykonawczą, prezydent nie może rozwiązać parlamentu. To jest ta rzecz, której akurat wtedy nie może. Nie jest to tak naprawdę całkowicie dyktatorska władza. No ale mógłby narzucić budżet państwu. No ale to byłaby ostateczność. Raz, tak jak mówiłem, de Gaulle w 1961 roku, kiedy było zagrożenie wojskowym zamachem stanu, zastosował artykuł 16 i na krótko przejął pełnię uprawnień wykonawczych. Co jeśli chodzi z rządem? No to prezydent Macron ma dziś o 20 zwrócić się z orędziem do narodu i zobaczymy. Marine Le Pen powiedziała, że oczekuje od niego, żeby ogłosił nazwisko nowego premiera, żeby nie tracić czasu i rzeczywiście wydaje się, że wobec po prostu tej kwestii przyjęcia budżetu Macron będzie musiał działać szybko. No i kogo on może wskazać? Chociaż oczywiście nic go do tego nie zmusza. Nie ma żadnego konstytucyjnego terminu, żeby prezydent wskazał nowego premiera. To zresztą widzieliśmy latem, kiedy prezydent 2 miesiące nie wskazywał nowego premiera prawie. No i kogo Macron może wskazać? No tak naprawdę opcje są 4. Albo może prezydent wskazać znowu kogoś z prawicy, kto byłby takim Barnierem tylko lepszym i na przykład tutaj minister Retailleau pojawia się jako jedna spekulacja. Innymi słowy, kogoś, kto byłby znów negocjować z Le Pen. Druga opcja, na drugą nóżkę wskazać kogoś z lewicy i próbować dogadać się z lewicą. Na przykład Bernarda Cazeneuva, byłego premiera, byłego ministra spraw wewnętrznych, chociaż tutaj duża część jego dawnych kolegów partyjnych, czyli socjalistów, taką opcję odrzuca, prawda? I tutaj widzieliśmy też zresztą prezydent Macron, który sam się wywodzi z partii socjalistycznej, też ponoć był wściekły, Emmanuel się wściekł właśnie najbardziej na socjalistów, których zaledwie jedna posłanka na 66 osób nie zagłosowała za dymisją rządu, czyli innymi słowy razem ze skrajnościami z prawej i z lewej strony socjaliści zagłosowali. Dawna partia rządowa, Parti du Gouvernement, prawda? Zawiedli bardzo prezydenta Macrona, ale także pokazali taką, powiedzmy, środowiskową nielojalność, że wybrali sojusz z Mélenchonem, ze skrajną lewicą, z islamolewactwem, zamiast sojusz z establishmentem w imię ochrony rządu tworzonego głównie przez przedstawicieli tegoż establishmentu. Więc porozumienie z lewicą teoretycznie możliwe, w praktyce zapewne również trudne. Trzeci wariant, rząd technokratyczny.
po prostu znaleźć jakiegoś profesora, czy też albo na przykład przedstawiciela związku zawodowego, kogoś cieszącego się jakimś autorytetem i powiedzieć mu działaj, prawda? No i powiedzieć, że jest to rząd przejściowy, żeby ratować sytuację gospodarczą. Albo jakiegoś wysokiego urzędnika państwowego, tak? Wariant czwarty, wybrać któregoś polityka samego obozu Macrona, i który cieszy się jakimś autorytetem, na przykład mówi się tutaj o ministrze obrony Sébastien Lecornu i właśnie na przykład powiedzieć, że teraz potrzebujemy dużych wydatków na armię, sytuacja jest bardzo niebezpieczna, Ukraina, Bliski Wschód, Chiny, Ameryka, Trump, Rosja i tak dalej. No i bo rzeczywiście na przykład no to, że w przypadku przyjęcia budżetu za zeszły rok będziemy mieli brak zwiększenia wydatków na wojsko, no to jest duży zarzut wobec Le Pen. No i Le Cornu, który jest twarzą tego zwiększania wydatków na wojsko, mógł być takim kandydatem. Mówi się też o François Bayrou, czyli byłym kandydacie na prezydenta, przywódcy partii Ruch Demokratyczny, tworzącej część partii Macrona, też jako polityku, który teoretycznie mógłby próbować taki centrowy rząd stworzyć. No, hipotetycznie można by próbować stworzyć rząd bez Le Pen i bez Mélenchona na zasadzie Macron, ale także bez republikanów. Na zasadzie Macron plus Zieloni plus socjaliści, plus wszystkie trzy partie Macrona mam na myśli oczywiście, plus jeszcze grupa niezależnych i posłów z departamentów zamorskich Lyon. Teoretycznie 290 mandatów, więc minimalna większość 289. No ale to się wydaje mało prawdopodobne, chociaż no nie można też tego całkowicie wykluczyć, jakiejś próby stworzenia takiego właśnie stricte centrowego rządu, no ale to by wymagało rozbicia nowego frontu ludowego, rozbicia koalicji lewicy, a wydaje się, że lewica nie będzie chciała być rozbita. No więc, bo socjaliści, mimo że się z Mélenchonem bardzo nie lubią, to nie chcą być oskarżani przez niego o zdradę, ponieważ to mogłoby oznaczać po prostu utratę elektoratu. Więc będzie trudno Macronowi, no ale też szybko się przekonamy, co Macron zrobi. Więc to będzie można też szybko skomentować. A na dziś to wszystko. Kacper Kita. Do usłyszenia. Jeżeli są jakieś pytania, to zachęcam, żeby pisać w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć, albo po prostu w komentarzach, albo jeśli będzie ich jakaś większa liczba, to może wtedy nagrać po prostu filmik. Do usłyszenia.